Dzień dobry, Petros Psylos. Drodzy Państwo, coraz częściej słyszymy o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w medycynie. Polacy zdobywają szturmem światowe rynki i zaskakują swoją innowacyjnością. Przy tej okazji często mówi się o tym, że nowe technologie zastąpią specjalistów w wystawianiu ostatecznej diagnozy. Na przykład ma to zrobić sztuczna inteligencja. Czy to się dokona? Tego wszystkiego postaram się dowiedzieć w dzisiejszym odcinku. Program zaczynamy od spotkania z twórcami m.in. elektronicznego dzienniczka pacjenta. To dobry patent dla tych wszystkich, którzy są skrupulatni w zbieraniu informacji na temat stanu swojego zdrowia. To bardzo innowacyjny projekt. Dzięki aplikacji stworzonej przez firmę MedApp pacjenci mogą z łatwością rejestrować swoje badania i zapisywać je w smartfonach i na tabletach. Inteligentne algorytmy są w stanie pomóc im wykryć szereg nieprawidłowości zdrowotnych, czy po prostu uporządkować wyniki badań. O projekcie Petros Psylos rozmawia z Mateuszem Kierepką, pomysłodawcą rozwiązania. Nie ma w Polsce systemu, który tak jak w Stanach scentralizowanie przechowuje dane na temat różnych pacjentów. Wy zapewniacie taki system, zapełniając tą lukę. Dzięki temu, że pacjent ma dzienniczek, w którym jest w stanie pobierać dane z wielu urządzeń, my jesteśmy w stanie wykonać prawie że każde badanie. I to jest rzeczywiście naszym wyróżnikiem i w tym wypadku jesteśmy jedyną firmą, która potrafi pobrać dane czy to o ciśnieniu, czy o stanie serca, EKG. Puls mamy też, możemy mierzyć. Czyli można powiedzieć, że to, co tutaj leży teraz na biurku, zastępuje lekarza. Dane pochodzące z tych urządzeń wędrują do waszego dzienniczka, który może być podglądany przez lekarza zdalnie, czyli nie oszukamy, zapisując na przykład fałszywe wyniki pomiarów, bo lekarz zawsze w czasie, można by powiedzieć, rzeczywistym widzi, co z naszym zdrowiem się dzieje. Tak jest i to jest kluczowe. Właśnie te dwie rzeczy, które tutaj były powiedziane. No właśnie, bo wyobrażam sobie sytuację, że z takich urządzeń setki, nawet tysiące osób korzystają i nie sposób znaleźć właściwej liczby lekarzy, którzy są w stanie w czasie rzeczywistym diagnozować na podstawie wyników. Ale wy stworzyliście algorytmy, można by powiedzieć myślące algorytmy, które zamiast lekarza diagnozują różne choroby, patrząc na dane, które te różne sensory z nas zebrały. Tak jest i to, co jest ważne, to jest malutki fragment tylko tych urządzeń, które wspieramy, bo tutaj mamy ciśnieniomierz, mamy urządzenia EKG, my stosujemy jeszcze oczywiście pulsoksymetry, ciśnieniomierze, ale to, co jest ważne, co kiedyś mi powiedział lekarz na jednej z takich fajnych konferencji dotyczącej sztucznej inteligencji, ktoś zadał pytanie z sali, czy jeżeli robicie sztuczną inteligencję, to czy ona nie zastąpi lekarzy? I ten lekarz powiedział, Mateusz, poczekaj, ja odpowiem. I padła odpowiedź, że to nie sztuczna inteligencja zastąpi lekarzy, tylko lekarze, którzy korzystają ze sztucznej inteligencji, zastąpią tych, którzy z niej nie korzystają. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to działa. Możemy przetestować? Jasne, oczywiście. Mamy nasz dzienniczek pacjenta, wybieramy jedną z aplikacji, wybierzmy nasze EKG. EKG. Proszę bardzo. Tutaj wciskamy EKG, to jest włączone. Tak jest. I teraz trzeba dwoma kciukami dotknąć tych dwóch płytek. Tak jest, proszę. I to wystarczające jest, prawda? Tak jest i proszę wcisnąć. My w tym momencie rozpoczynamy badanie. Proszę przez 30 sekund, bo akurat dla tego badania jest wskazane 30 sekund trzymać. I po tym okresie lekarz dostanie ze sztucznej inteligencji automatycznie informację o tym, co się stało z tym pacjentem lub co się dzieje z tym pacjentem. A czy ta sztuczna inteligencja musi mieć jakiś punkt odniesienia, czyli wcześniejsze moje pomiary, czy potrafi obiektywnie na każdego spojrzeć? Są to nie tylko dane pobrane z Polski, ale też ze Stanów Zjednoczonych, z różnych miejsc, z Izraela. Już wystarczy puścić jeden Już, kciuk. tak? Tak jest. Gotowe. No zakończono badanie i co teraz? Tak, proszę powiedzieć, jak się pan czuje. No co to zdrowe jest prawdopodobnie. No i Informacja, czy chcesz nagrać? Następne badanie. Nie. Nie. I w tym momencie to badanie jest analizowane przez naszą sztuczną inteligencję. Lekarz otrzymuje podpowiedź. Prawdopodobnie, z dużym prawdopodobieństwem z tym pacjentem jest taka historia i on wtedy to potwierdza lub nie, bo oczywiście lekarz jest tutaj wyrocznią. To lekarz bierze za to odpowiedzialność. A jak chciałbym sam analizować te badania bez lekarza, to czy mogę to zrobić? Oczywiście, że można spróbować, przy czym pierwsze nie polecamy. Kiedy taka sytuacja mogłaby mieć miejsce? Proszę zauważyć, my mamy tutaj na przykład pomiary wagi. No, każdy z nas jest w stanie jasno stwierdzić, czy ta waga nam się zmniejsza, czy nie. Taki stan zdrowia jesteśmy w stanie przeanalizować. Stan serca nie polecam. Dzięki temu, że zaczęliśmy magazynować te dane, magazynujemy też dane obrazowe pacjenta, lekarze zadają nam pytanie, jak lepiej zobaczyć tego pacjenta.
jak zobaczyć lepiej jego organy. No i stwierdziliśmy, że jednym z rozwiązań są HoloLensy i HoloLensy dały nam tą szansę, że pokazujemy i jesteśmy w stanie zrobić coś takiego, co jest tylko i wyłącznie na filmach Star Trek, gdzie lekarz wyciąga organy wewnętrzne pacjenta i przygląda się im. I to w sposób wirtualny. My to już robimy teraz i to dzięki naszym polskim naukowcom z Krakowa, z Warszawy, ze Śląska jesteśmy w stanie wyprzedzić znacząco konkurencję i znacząco cały świat, bo ta aplikacja, którą tutaj widzimy, dostała w tym momencie 3 nagrody międzynarodowe, które świadczą o tym, jak mocno i jak daleko udało się nam rozwiązać te problemy dotyczące wizualizacji trójwymiarowej. Robicie wynalazki jak z powieści Stanisława Lema. Jak wam w tym pomogły fundusze europejskie? Fundusze europejskie są tym środkiem, który bezwzględnie wykorzystujemy, ponieważ dzięki nim jesteśmy w stanie znacznie więcej osób zatrudnić, to jest pierwsze, a drugie, my między innymi teraz lecę do Londynu, lecę do Dubaju, to dzięki funduszom. Dzięki funduszom jesteśmy w stanie pokazać tą technologię i zaprezentować. W Monachium też zaprezentowaliśmy właśnie dzięki tym funduszom, które pozwoliły nam wypromować naszą firmę i pokazać się od tej strony firmy innowacyjnej z Polski, spod Krakowa. Firma, która nie dostosowuje się do przyszłości, ale ją tworzy. Życzę wam kolejnych sukcesów. Mam nadzieję, że już w niedalekiej przyszłości takie urządzenia będą w każdym szpitalu, a takie mierniki pulsu i elektroniczne dzienniczki w każdym domu. Pozostajemy w świecie medycznych technologii, by poznać rozwiązania jednego z polskich potentatów w dziedzinie rehabilitacji. Specjaliści z firmy Technomex od lat pomagają w diagnostyce osób, które mają problemy np. z chodzeniem lub kręgosłupem. Innowacyjne technologie pozwalają ocenić lekarzom i fizjoterapeutom postępy leczenia pacjentów. By dokładniej poznać szczegóły możliwości leczenia w rehabilitacji, Petros Psylos pojechał do uzdrowiska Busko-Zdrój, gdzie funkcjonuje jedno z laboratoriów firmy Technomex. O innowacjach rozmawia z Krzysztofem Cygoniem, szefem działu badawczo-rozwojowego firmy. W programie Gen Innowacyjności widziałem wiele, ale to jest zupełny hit pod względem wyposażenia i tej aparatury, która stoi za nami. Komu to może pomóc? Generalnie wszystkim. Jesteśmy w Busku-Zdroju, w uzdrowisku Busko-Zdrój. Naszym celem, gdy to tworzyliśmy, było udostępnienie tego wszystkim pacjentom uzdrowiskowym. Tym, którzy mają drobne schorzenia kostno-stawowe, których coś boli, gdzieś coś strzyka, ale także tym z największymi potrzebami. Osób z urazami rdzenia, osób po udarach, ze stwardnieniem rozsianym. Słowem, wszystkich, którzy udają się tutaj na rehabilitację ze wskazaniem lekarskim. Czyli można powiedzieć, że terapie, które prowadzicie przy pomocy tych sprzętów, służą temu, aby wspomóc układ ruchu, stymulować ten układ ruchu, czyli nasze mięśnie, które nie pracują poprawnie? Tak, no, każdy pacjent, który tutaj przyjdzie, przede wszystkim dostanie profesjonalną diagnostykę, sprawdzimy, gdzie ma deficyty i w jaki sposób mu pomóc. Bo tworząc to, chcieliśmy sprawdzić, bo taki był cel tak naprawdę tego projektu, czy te wszystkie urządzenia, które tutaj są skuteczne i w jakim schorzeniu będą skuteczne najbardziej. Czyli powiedzmy, przyjdzie do nas pacjent X. Czyli na przykład przychodzę, mam problem z nogą, nie wiem co z tej nodze dolega. Dobrze, przychodzisz do nas, robicie? mówisz, mam problem z nogą, dajemy Cię najpierw na konsultację lekarską, sprawdzamy, czy to jest jakiś problem strukturalny, czy to jest problem funkcjonalny, przeprowadzamy na Tobie diagnostykę z wykorzystaniem urządzeń, które tutaj mamy i na bazie badań, które już prowadzimy i które będziemy dalej prowadzić, dopuszczamy Cię do terapii na danym urządzeniu. Tak? Na końcu będziemy wiedzieli, czy terapia na danym urządzeniu jest najbardziej skuteczna, bo idea była taka, urządzeń na rynku jest wiele. Tak, są roboty, są egzoszkielety, są bieżnie, są platformy, to wszystko, co tutaj widzimy w tym pomieszczeniu i w jeszcze jednym, które mamy też do swojej dyspozycji, ale nam chodziło, żeby powiedzieć, czy pacjent, który przyjdzie ze schorzeniem X, Y, Z, jakkolwiek to nazwiemy, przejdzie najbardziej skuteczną terapię z wykorzystaniem platformy, a może z egzoszkieletu, a może z robota. I to jest jakby cel zbudowania tego projektu. To mierzy, tam są urządzenia do tego, żeby prowadzić fizjoterapię, czyli wspomagać mięśnie, stymulować te mięśnie, ale absolutnym hitem według mnie
jest egzoszkielet. Przypomniał mi się film, kiedyś taki oglądałem, Obcy, ale też w Awatarze czy w Iron Manie. No w całej serii, Na skraju jutra, Obcy, jasne. No tak, W Obcym była taka gigantyczna ładowarka, którą Sigourney Weaver obsługiwała, żeby wyrzucić tego obcego przez śluzę statku. To urządzenie, które mamy tutaj, egzoszkielet, to jest taki model, na początku zaczynał jako wojskowy, on dalej jest rozwijany przez Lockheed Martin jako model wojskowy, natomiast dla nas to jest urządzenie rehabilitacyjne i to urządzenie to był dla nas też taki eksperyment, swoją drogą bardzo innowacyjny również jak na polski rynek. To jest temat na osobną historię, bo zdecydowaliśmy się, wprowadzając to urządzenie na rynek, objechać kilkadziesiąt ośrodków na terenie Polski, żeby zobaczyć, czy to urządzenie się sprawdzi w naszych warunkach. My zaczynaliśmy jako firma i dalej kontynuujemy tę działalność, która produkuje i sprzedaje różnego rodzaju sprzęt medyczny, sprzęt rehabilitacyjny. Busko było takim pierwszym eksperymentem, który zrobiliśmy. Czy można zbudować laboratorium diagnostyki terapii narządu ruchu dla konkretnej grupy pacjentów? Podobne laboratorium zbudowaliśmy teraz na Łęczowie, w Uzdrowisku Inowrocław. Patrząc na zaawansowanie waszego laboratorium, zastanawiam się, w jaki sposób pomogły wam fundusze europejskie. Pomogły nam przez to, że sfinansowały nam w dużej mierze zakup tego sprzętu. Bez ich pomocy my na pewno tak bardzo nie rozbudowywalibyśmy tego miejsca, nie wyposażylibyśmy go w aż tyle urządzeń i nie planowali tak szeroko badań. Nie bać się, przede wszystkim nie bać się, bo fundusze to nie jest coś strasznego. Fundusze są takim fajnym narzędziem, które nam pomagają i odciążają nas finansowo na początku. To nie jest tak, że my nagle dostajemy pieniądze znikąd. To są pieniądze też nie za darmo. Jeżeli mówimy, że ktoś dostał, nie wiem, 60% dofinansowania, to jest tak naprawdę, zakładając biznes, wyobraźmy sobie sytuację, że my o 60% mniej musimy zainwestować pieniędzy na starcie. Fundusze europejskie pomagają Polakom realizować różnorodne projekty niezależnie od miejsca zamieszkania. Dzięki nim przedsiębiorcy mogą inwestować między innymi w badania i rozwój, zakupić nowoczesny sprzęt, promować swoje projekty, a także rozwijać je na skalę krajową i międzynarodową. Z pomocą w doskonaleniu produktów przychodzi program Inteligentny Rozwój. Szczegółów na ten temat warto szukać na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. A dziś, dzięki wskazówkom Patrycji Zeszutek, zastępcy dyrektora z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, dowiemy się, jak fundusze europejskie pomagają rozwijać centra badawczo-rozwojowe i wpływają na rozwój polskich firm. Na budowę centrów badawczo-rozwojowych przeznaczyliśmy dla przedsiębiorców 2,5 miliarda złotych. Z tego wykorzystane już jest ponad 1,8 mld, więc jest już ostatnia okazja, żeby skorzystać z reszty tych środków przez przedsiębiorców, którzy podejmą decyzję o budowie takiego centrum. Co trzeba zrobić, aby uzyskać dotacje? Przede wszystkim przygotować wniosek na najbliższy konkurs, który planujemy na wiosnę przyszłego roku. W wniosku tym zawrzeć pomysł na centrum badawczo-rozwojowe i jeśli chodzi o najważniejsze dokumenty, jakie są w tym działaniu, to przede wszystkim przygotować agendę badawczą. Ponieważ dofinansowanie jest na infrastrukturę, na wybudowanie centrum badawczo-rozwojowego, na zakup aparatury, trzeba udowodnić, że ta infrastruktura będzie wykorzystana w jakimś celu, czyli będą prowadzone na niej jakieś badania, na przykład nad rozwojem własnego produktu lub usługi. W tym działaniu, w jednym z niewielu, jest dopuszczony udział również przedsiębiorstw dużych, nie tylko małych i średnich przedsiębiorstw. Ja zawsze twierdzę, że działanie 2.1 jest jednym z najcenniejszych w programie operacyjnym Inteligentny Rozwój, ponieważ właśnie generuje prywatne nakłady przedsiębiorców na działalność badawczo-rozwojową, które potem podnoszą nam wskaźniki innowacyjności całej gospodarki. Drodzy Państwo, to jest doskonały przykład na to, że fundusze europejskie pomagają wynalazkom stać się produktami. Ja tymczasem dziękuję za wspólnie spędzony czas. Petros Psylos i niech moc innowacji będzie z Wami.